Dlaczego upadł Credit Suisse? Możemy powiedzieć, różne banki padają, no wiemy, Lehman Brothers padł, teraz padły jakieś banki amerykańskie, ale Amerykanie ryzykują. Tymczasem padł bank szwajcarski. Bardzo często mówimy pewne na bank. Myślimy też o bankach szwajcarskich, w ogóle o Szwajcarii jako o takiej ostoi bezpieczeństwa. Tam ludzie w czasie wojen światowych deponowali swoje majątki, banki istniały. Bank Credit Suisse, on powstał wcześniej, zanim było w Polsce powstanie styczniowe. 167 czy 168 lat temu powstał ten bank. Tyle lat istniała ta instytucja. Dlaczego padła? To może być dosyć ciekawe. Zapraszam. Subskrybuj mój kanał przy okazji. Tutaj się dowiesz też trochę o gospodarce, o nieruchomościach i o takich właśnie informacjach, dlaczego takie banki padają i też czy może to być jakieś zagrożenie dla nas. Bank Credit Suisse. Na czym ten bank opierał swoją działalność? To taki bardzo tradycyjny bank uniwersalny, który oferował oczywiście kredyty, depozyty i tak dalej, i tak dalej. Emitował również obligacje i uwaga, obligatariusze tego banku zostali, można powiedzieć, nabici w butelkę. Zawsze uczą nas ludzie, którzy uczą inwestowania o tym, że obligacje są pewniejsze niż akcje. Tymczasem w przypadku właśnie przejęcia tego banku przez drugi bank szwajcarski, obligacje na 17 miliardów dolarów zostały umorzone, a akcjonariusze coś tam może dostaną. To dziwne takie odwrócenie sytuacji, bo zwykle bardziej szanuje się tych obligatariuszy, ale jak widać w tym przypadku tak nie było. Dlaczego ten bank w takim razie upadł? No chyba dlatego, że ten bank był zamieszany w różne ryzykowne operacje, w różne, można powiedzieć nawet może aferki związane z rynkiem finansowym w ostatnich latach. Po prostu ci bankowcy ryzykowali wszystkim, bo byli zamieszani w kryzys związany z kredytami z subprime wtedy, kiedy upadł Lehman Brothers. Lehman Brothers zbankrutował. Credit Suisse oszacował koszt swoich strat na 10 miliardów franków szwajcarskich. Jego rywal, ten, który go teraz przejął, oszacował wtedy, czyli UBS, oszacował swoje straty na 40 miliardów franków szwajcarskich. Ale może ten jego rywal, skoro go mógł przejąć później, to prowadził jakąś racjonalniejszą politykę. Choć trzeba powiedzieć, że wtedy ten rywal został też uratowany przez szwajcarski rząd. Ale później Credit Suisse został ukarany grzywną prawie pół miliarda, czy ponad pół miliarda dolarów za obchodzenie amerykańskich sankcji wobec Iranu i Sudanu. W 2014 roku Credit Suisse przyznał się do udzielania bogatym Amerykanom pomocy w obchodzeniu podatków. Oczywiście znowu zapłacił karę, grzywnę 2,6 miliarda. Uniknął oskarżenia, ale w tym samym roku, 2014, Credit Suisse został oskarżony o manipulowanie stawką LIBOR. Wiadomo zresztą, że LIBOR został zniesiony. Potem w Mozambiku wybuchła afera z obligacjami. Znowu w tym udział brali pracownicy Credit Suisse. To znaczy ci pracownicy zostali oskarżeni o branie łapówek, a bank w zamian za te łapówki udzielił ponad 2 miliardy tanich, tajnych pożyczek. W 2017 roku Credit Suisse zapłacił 5,3 miliarda dolarów za swoją rolę w aferze właśnie subprime. W 2018 roku bank oskarżono za udział czy też niedopełnienie obowiązków należytej staranności w walce z praniem brudnych pieniędzy. A w 2021 roku Credit Suisse zaczął współpracować z Billem Hwangiem, to taki południowo-koreański inwestor, który założył fundusz hedgingowy i działał w Stanach Zjednoczonych. Trzeba powiedzieć, że Hwang miał duży talent.
Jego firma mogła zarządzać funduszami około 10 miliardów dolarów, ale przekonała banki, w tym Credit Suisse, do pożyczenia mu 30 miliardów dolarów na dalsze inwestycje. Tyle, że te inwestycje okazały się zupełnie nietrafione. Akcje, w które zainwestował Hwang, padły. Bank nie miał żadnego zabezpieczenia, stracił pieniądze. Tak się skończyła historia banku. Nic dziwnego, że cena akcji banku Credit Suisse spadała, można powiedzieć, na pysk. Od 2021 roku spadła o ponad 84%. I teraz jest pytanie, czy możemy wierzyć bankom? Pewne jak bank? Pewne jak w banku? Tak często mówimy. Czy teraz niektórzy zaczną mówić pewne jak w banku szwajcarskim? No, zobaczymy. Musimy patrzeć też, jak dalej się będzie rozwijała sytuacja, bo to nadal jest program ratowania tego banku. Znaczy, on został przejęty, ale program taki ratunkowy dla gospodarki. Tylko ile można taką gospodarkę ratować i ile banków jeszcze może być wciągniętych w taką aferę. Mam nadzieję, że polskie banki naprawdę są bezpieczne. Taką nadzieję mam. Tak nas zapewniają. No, zobaczymy oczywiście jak będzie. Jeżeli interesują Ciebie wiadomości z gospodarki, pisz nam o czym chcesz. Audycję oczywiście zachęcam. Subskrybuj ten kanał. Cześć, trzymajcie się.